piwo, jak zgadniesz, co to jest. To? No, to tak. No nie wiem. Stary. No nie wiem, wsypywali wtedy zboże. Siedzę w pociągu. Nawet gdybym chciał jechać stopem, do mnie pojechałam w straczkę. To nie mało, bo leje się za nie już tylko woda. Przed chwilą na peronie była zadyma, dosyć spora. 2 policjantów interweniowało, przyszło 2 tajniaków. No nie wiem jak poszło, ale przyszły posiłki. Ale posiłki do tych, których tam chyba szarpali. No jak ci przyszli, to się wszystko rozwiązało. I nie w sensie, że się bili dalej. Tylko czy, nie wiem, czy tam ci zrezygnowali, czy co. No ja mam bardzo temperamentny naród. Nauczyłem się w ciągu 3 dni jednej bardzo ważnej zasady tutaj. Z nimi się nie fika. To nie jest Afryka, gdzie ja sobie mogłem kurwa w Kenii wszystko zrobić. Wyskakiwałem do 2, oni się bali. Tutaj nie wyskoczyłbym nawet kurwa do dzieciaka. Bo to się może skończyć mordobiciem od razu wielkim, bo z nimi jest tak, jak ja już to powtórzyłem, że zapalić zapałki, od razu cały las się jara. Oni tylko kurwa czekają na zadymę. Nie wiem czemu tacy są, ale mi to nie przeszkadza jakoś mocno. Jest dobrze. Ale mogłoby być lepiej. Właśnie sobie piję awokado z pomarańczą w tym samym miejscu, gdzie Kaddafi. No nie wiem co myśleć, ale wódki bym się z nim nie napił, bo jest haram. Ale awokado czemu nie? Jak jest dobre. Siemaneczko, witam was z Kairu i chciałem wam od razu powiedzieć, że zostałem tutaj zaproszony przez Polaków z takiej polskiej stacji archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem u nich gościem i właśnie tutaj wraz z Tomaszem. Witam. Cześć. Kolega jest arabistą i ogólnie też pasjonatą tutaj historii Kairu i nie tylko. I właśnie oprowadza mnie po mieście i pokazuje naprawdę jak to wszystko tutaj wyglądało i całą historię, że tak powiem, założenia miasta i całej reszty. Dlatego może czegoś więcej się dowiecie w tym odcinku. Na pewno więcej niż kiedykolwiek ja przekazałem, więc będzie dobrze. Zresztą chodźmy może do środka. No, a ja mam założyć długie spodnie? Tak. No to teraz taka sprawa, że wchodzę do meczetu, mam krótkie spodenki, co no nie jest do końca dopuszczalne, ale mam spodnie rozspinane, więc zaraz sobie wetnę nogawki. Będę mógł robić tak, że będzie dla wszystkich dobrze, tak? Kurde, z której strony są... To jest meczet, który jest w najstarszym architektonicznym typie meczetów, jakie budowali muzułmanie. W tak zwanym typie, albo też w stylu kongregacyjnym. Ten typ tak naprawdę oryginalnie wywodzi się, no muzułmanie mówią, od domu proroka. Dom proroka w Medynie, dom proroka Muhammada w Medynie był oczywiście pierwszym meczetem. Natomiast w tamtym okresie najwyraźniej tak po prostu wyglądały arabskie domy na Półwyspie Arabskim. Że była główna część mieszkalna, właśnie tutaj, przed nią był plac, taki przed domem, otoczony z 3 stron murem, przy którym były jakieś takie właśnie arkady, jakieś takie konstrukcje. Oczywiście dużo mniejsze. Tak, oczywiście. Natomiast, no bo to też jest to jest taki bardzo schemat, który się w wielu kulturach powtarza, bo tak samo jak na przykład Egipcjanie starożytni pierwsze swoje kolumny budowali na wzór takich kolumn, które są zbudowane po prostu z trzciny, czyli takich zbitek z trzciny, no bo takie były pierwsze kolumny. Więc kiedy oni przerzucili się na kamień, no to w kamieniu też te trzciny rzeźbili, bo nie wyobrażali sobie, że inaczej może wyglądać kolumna. No tak, żeśmy zawsze budowali kolumny, zawsze była z trzciny, no to tą z kamienia też musimy tak zbudować. Więc to jest dokładnie ten sam sposób myślenia, że no przecież tak wyglądał pierwszy meczet, no to tak zbudujemy meczet, nie? No będzie część taka wewnętrzna, będzie dziedziniec. Ten sposób myślenia, no nie? Że skoro tak to było, no to tak to trzeba powtórzyć, no bo tak będzie dobrze. Więc to jest tak naprawdę właśnie najstarszy typ konstrukcyjny. Raczej pojawia się w pierwszych okresach islamu, kiedy jeszcze teologia islamska mówiła, że cała społeczność muzułmańska danego miasta, danego miejsca musi się w piątek zebrać cała w jednym miejscu na modlitwę. Więc było to tak naprawdę możliwe wtedy, kiedy te społeczności muzułmańskie jeszcze nie były aż tak duże.
No bo wiesz, taki meczet mógłby wziąć pewnie, no nie wiem, z 20 000 ludzi. No Natomiast tak. wielkie miasto, siłą rzeczy nie weźmiesz. Więc później teologia musiała się trochę zmienić. Zezwolono na budowę mniejszych meczetów, takich dzielnicowych. Dlatego też później tak ogromne meczety jak te po prostu przestały powstawać, bo były zbyt drogie do utrzymania dla społeczności. Głównymi takimi elementami meczetu, które w każdym meczecie muszą być, to jest oczywiście mihrab. Tutaj, wiesz? To jest mihrab, czyli możemy to nazwać jakby niszą w ścianie, która wskazuje qiblę. Qibla to jest kierunek na Mekkę. Więc dlaczego Kair jest najważniejszy? Dlaczego w tym miejscu akurat założono to miasto? Dlaczego w tym miejscu Amr zdecydował się założyć stolicę? No właśnie, bo jest to najważniejsze miejsce w całym Egipcie. W tym miejscu łączy się Dolina Nilu z deltą, czyli w tym miejscu dopiero Nil zaczyna się odgałęziać, więc każdy tak naprawdę, czy leci z delty, z którejkolwiek odnogi, musi przejechać przez Kair i czy jedzie doliną, no to oczywiście, że musi przejechać przez Kair. Więc było bardzo łatwo kontrolować ruch w całym Egipcie. Kair, Nil był do tego stopnia pływalny, że tutaj wpływały też statki normalnie śródziemnomorskie. Statki morskie potrafiły wpływać. Czy ona jest głęboka? Tak, głębokie czeka. Natomiast musimy sobie też troszeczkę inaczej wyobrazić, bo do tak naprawdę, nie wiem, XIX wieku, do bardzo późna, Egipt był uważany tylko i wyłącznie za dolinę. Znaczy, Egipt to była Dolina Nilu. No bo przecież nie da się żyć na pustyni nikt nie żył. Egipt to była Dolina Nilu i kilka oaz. Nie uważano Egiptu jako tego teraz kwadratu, o którym my zawsze znamy, bo... To co na mapie, to nie jest ten Egipt, który był niegdyś. Egipt to był po prostu wszystko wzdłuż rzeki. To nie jest jakby ten Egipt, który był w świadomości ludzi. To, na przykład to nawet jeszcze u faraonie Prusa jest, że Egipt, wielka wstęga ciągnąca się wzdłuż rzeki. No, jest taki bardzo ładny opis jakby tego. To była tylko i wyłącznie zielona dolina wzdłuż Nilu. Tutaj jest meczet bardzo późny. Meczet też jest w stylu tureckim. To jest tak zwany typ sanktuaryjny meczetu. Składa się z dwóch części. Z części centralnej meczetu i z takiego malutkiego dziedzińca otoczonego takim krużgankiem czy takimi arkadami. Natomiast zauważ, że inaczej niż w otwartym meczecie, tutaj każda z tych arkadek ma taką kopułkę. No, jest to cecha taka bardzo turecka. Piwo, jak zgadniesz, co to jest? To? No, to nie wiem. No nie wiem. Stary. No nie wiem, wsypywali wtedy zboże. Nie wiem, no. To jest łapacz wiatru. A żeby tu było chłodno? To jest łapacz wiatru. O kurcze. W Kairze wiatry są przeważnie północy, no bo wieją od morza, dość logicznie. Więc wszystkie takie łapacze są, i zresztą budynki były tak budowane, na przykład jak były budynki mieszkalne, że takie lodgie, makady, na których siadał pan domu, no taka lodgia właśnie, były zawsze skierowane na północ, żeby właśnie przyjmować sobie... Żeby było dobrze, no. Północy, no. Super wymyślone. To łapiąc wiatr, skierowało go właśnie tutaj, była tutaj cały czas cyrkulacja powietrza. 1125 rok. Tak jest. Rok. Pierwotnie stał tak naprawdę ten meczet, był to meczet zbudowany przez wezyra i stał tak naprawdę w północnym narożniku Pałacu Wschodniego, czyli Pałacu Kalifa, więc tu mniej więcej pewnie kończyłby się gdzieś Pałac Kalifa. Nieistniejące pałace. Tak, o których oczywiście mówiłeś. w tym momencie już nieistniejące. No, pałace, które zostały budowane podczas założenia tego miasta, czyli w X wieku, nie istnieją na pewno już 800 lat lekką ręką, natomiast Ale nazwa dalej jest cały czas między przetrwała. pałacami. Więc zobaczcie, jaką oni mają tradycję, że potrafią przez 800 lat mówić, że plac pomiędzy pałacami, które nie istnieją, te pałace od 800 lat. Więc my mamy takie miejsce, gdzie kiedyś spotykaliśmy się pod czołgiem. W 90 którymś roku go zabrali, a my dalej mówiliśmy, że pod czołgiem, nie? Ale teraz tam wybudowali sąd ileś lat temu i teraz mówi się na sądzie. Ale jednak już tego czołgu nie było 10 lat i myśmy zawsze mówili pod czołgiem. A tutaj od 800 lat A tu od 800 lat powtarzałem, a my już się zmieniliśmy, już mówimy na sądzie. Więc popatrz, my 10 lat daliśmy radę, nie 800, więc sytuacja jest różna. A co to jest? To jest kolejny Sabil Kuttab, czyli ten taki budynek, który się składa z dwóch części. Na dole jest Sabil, czyli taki budynek, w którym przechodnie mogli sobie zaczerpnąć wodę. Za darmo. Przychodzili i w tych takich większych otworach w dolnej części tej kraty, tam można było sobie włożyć rękę, po drugiej stronie był zlew, czerpali sobie wody i mogli sobie iść. U góry był Kuttab, czyli taka szkółka podstawowa, szkółka koraniczna, w której
chłopcy z okolicy mogli się uczyć, no właśnie podstawowych jakichś takich umiejętności. Czytać, Pisania, pisać. czytania, liczenia Koranu na pamięć. To jest takie Times Square, zobacz. Ale dokładnie. Tak to wygląda. Ten budynek dominuje nad tą przestrzenią. Ma trzy Dokładnie. fasady, no to nie jest normalne. Tam budynek, co minęliśmy go, miał ledwo jedną fasadę. O Jezu, ile rzeźby. Mam dla ciebie teraz zagadkę. Chodź. O Boże, zagadki to nie jest moja mocna strona. Tak. O Boże. Popatrz sobie teraz na tą fasadę, No widzę. która stoi przed tobą w tym momencie. Więc patrzymy od wieży minaretu Sultana Kalauna aż po portal Sultana Barkuka. A pokaż innym. No, patrzymy na tą fasadę. O, czyli od tej? Tutaj? Aż do portalu. Tutaj. Tak, tu się kończy. Teraz Dobrze. słuchaj, coś tu jest nie tak. Coś tu nie gra. Jest tu jeden element, który no nie pasuje do reszty. Stary, teraz to mnie... No, ale jest Tylko ta jeden... ściana mi dziwnie wygląda jakoś No, krzywa. ona jest, to jest tak pewnie ściana, która tak naprawdę była dobudowana tutaj do meczu. Tak, konstrukcyjnie. Chodzi ci o tą szparę tutaj? Nie no, szparę. Czy to jest jakieś coś takiego, jest co... duży element, który po prostu tutaj nie pasuje do tej fasady. Duży element niepasujący do fasady. Stary, ile masz dużych elementów w tej fasadzie? Chodzi ci o wejście? No popatrz na nie. Ten portal No. równie dobrze mógłby być w Krakowie, w Mariackim. Mhm. To jest portal gotycki. To jest portal katedry Najświętszej Marii Panny z Akki. Jak Nasr Muhammad, jak sułtan Nasr Muhammad pojechał walczyć z krzyżowcami i podbił Akkę, jako trofeum wyjął cały portal z kościoła i przewiózł go do Kairu i wstawił w swoje mauzoleum. I to przewiózł skąd? Z Akki. To jest teraz w Izraelu w tym momencie. No właśnie warto wspomnieć gdzie. Tak, to jest będzie Z Izraela przewiózł sobie tutaj po prostu wejście do swojego mauzoleum. To jest niezwykłe pod tym względem, że no jest pewna koncepcja, czy też jest pewna teoria, no, może to już jest nawet tak naprawdę jakoś przebadane i stwierdzone, że gotyk powstał tak naprawdę, gotyk europejski powstał tak naprawdę z fascynacji architekturą islamu. Ostrymi łukami islamskimi, które krzyżowcy zobaczyli tutaj walcząc z muzułmanami. Natomiast tutaj wytworzył się w Europie taki styl i w tym momencie on wraca jeszcze raz do architektury islamskiej. Dlatego tak naprawdę tego nie da się zauważyć, no bo to pasuje. Ale tak to teraz ja widzę w ogóle z czego to jest zbudowane, że to jest całkiem inny kamień. No bo to teraz jak pokazałeś to widzę, bo to jest jakiś marmur, a to jest... No ja dokładnie aż tak na kamieniach się nie znam. Ja się też nie znam. Inaczej, dobra, to jest śliskie, a to jest szorstkie. Tak? I jest to widoczne, tylko że wiesz, zanim to powiedziałeś... No, ogarnij koncepcję, no. Jest, No masakra. No, wraca Nasr, wiesz, do domu i kochanie, no, przywiozłem trofeum. ci prezent, no, co przywiozłem? Wyjściowa do Oczywiście chaty. przywiozłem, no. Zielonooki kot. Oby też zielono, to już rodzina widzę. Cześć kocie. Jak to jest z kotami, że one mają szczególne względy w islamie? Jest hadis, czyli jest taka opowieść o życiu proroka Muhammada, która mówi, że prorok miał powiedzieć, że kot jest ozdobą domu. No i jakby w związku z tym, że prorok bardzo przychylnie opowiedział się o kotach, Kotów, tak? tak, no to muzułmanie bardzo lubią. Dokarmiają i tak dalej, czyli przeciwieństwo tego, co jest z psami, tak? Bo też koty same się myją i myją się w całości. No Są inny hadis mówi, że pies ugryzł proroka Muhammada w kostkę. No, co nie zostało uznane jako znak przychylności tego zwierzęcia dla proroka. Jest hejt na psa, bo kiedyś, bo 1000 ileś lat temu ugryzł proroka. No rozumiem, no. Oj, słuchaj, niektóre rzeczy się pamięta, wiesz? Tak, jakby mnie pogryzł pies, to bym to pamiętał. Widzicie? Uważajcie, żeby pies nie ugryzł w przyszłości kolejnego proroka, bo może być na nich totalna krucjata po prostu. A to co? To są rączki, które są odbite z krwi. A dlaczego? To jest znak baraki, czyli błogosławieństwa. Zawsze się je odbija podczas święta ofiary. To jak ścinają kozie głowę? Baranom. Baranom, przepraszam. Tak, no i wtedy jest tutaj tyle ofiar składanych tak naprawdę. To wszystko płynie krwią. No tak, no wszędzie jest krew, to tu trzeba mówić, krew płynie ulicami. No i dzieci wtedy taplają ręce w tej krwi i robią takie właśnie znaki wszędzie To mają wtedy. fajne dzieciństwo.
Tutaj akurat wchodzimy, ta część targu była targiem bawełnianym, więc oryginalnie tutaj sprzedawano po prostu bawełnę. Przypomnijmy, że bawełna jest w Egipcie produkowana, tak? A w ilości ogromnej i w jakości najlepszej. Z Egiptu pochodzi najlepsza bawełna na świecie. Zresztą naprawdę jest taki rodzaj bawełny, nazywa się Giza 2. Jest uznawana za najlepszą bawełnę na świecie. Pochodzi właśnie stąd. Tutaj zresztą jest jedno też z moich absolutnie ulubionych miejsc. Interrogator Abdus-Zakir, który do dzisiaj ręcznie robi książki, ręcznie robi skórzane książki, ręcznie robi swój papier marmurowy, który je oprawia. Wow. Więc niesamowite. Możemy tam wpaść. Czego się drzesz, To ciulu? jest też super, to jest też super w Kairze, że bardzo dużo jest tutaj takich właśnie jeszcze małych manufaktur. Jakichś takich małych warsztatów, które produkują. No bo nie mają ZUS-u. W prosty sposób. A chcę tu wrócić, wiesz? A jest po Tylko- co? A jest po co? Tak, tylko że ja chcę tu wrócić w okresie zimowym. Żeby mi było trochę zimno, żebym chodził w bluzie. Jest bardzo zimno. A co to znaczy bardzo zimno? Bo tu Nigdy jest tak długo. nie zmarzłem jak w Kairze w życiu. Ja z gór jestem i nigdy tak nie zmarzłem jak w Nawet tu na minusie nie ma, nie? Raz było. No, raz było. A to jest ze względu Raz było spadł śnieg i Egipcjanie zwariowali. Tak? Nie, akurat nie w Kairze, ale na Synaju gdzieś tam spadł śnieg. No dobra, ale to jest strasznie jak to jest, że przyzwyczaiłeś się do temperatury egipskiej, jak tu przyjdzie ta tutejsza zima? Tylko, że ty ją tutaj chodzi o to, odczuwasz? że w Polsce jak jest zimno, jak jest minus 15, minus 20, no masz grube ubrania, wchodzisz do jakiegoś domu, no to jest ciepło, możesz grzeje napić się ciepłej trochę, no, herbaty, tak, tak. jasne. A tutaj po prostu ludzie, jakby tutaj nigdy nie budowało się izolacji, tutaj nie budowało się systemów ogrzewania centralnego. Tutaj jak wchodzisz do domu, to jest dokładnie tak samo zimno jak jest na polu, więc cały czas śpisz jak w namiocie. Jak jest na polu 4 stopnie, to w pokoju też masz 4 stopnie. Jak przyjdzie na zewnątrz, to przyjdzie... No więc sobie wyobraź, że przez Dobra, to może- miesiąc śpisz jak w namiocie. No i sami widzicie, jestem w stacji archeologicznej, w prostym języku archeologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Idę na metru, który jest tutaj. Dosłownie mieszkają na metrze prawie, więc jest blisko. Gdzie jadę? Gdzie ja jadę? Jadę na piramidy do Gizy. To znajduje się już w okolicach piramid. Zobaczcie sami, jak miasto się obok piramid. Z jednej strony są otoczone budynkami, całym tutaj egipskim szyciem, a z drugiej strony jest puste, żeby turyści mogli sobie strzelać foteczki, a może nie wiem dlaczego. Pamiętajcie, że to stoi od 4000 lat, wcześniej tu nic nie było. No, kończąc temat, chcę wam powiedzieć, że... O kurwa, patrzcie. Wielbłądy jadą. Jest dobrze.